Witam szanownych widzów kanału SkyDive Atmosfera. Dokumentacja spadochronowa ma poświadczać poziom wyszkolenia skoczka. Są pewne standardy, które zostały przyjęte, zostały wprowadzone przez Międzynarodową Federację Lotnictwa i między innymi opisują one, co skoczkowie mają umieć zrobić, żeby posiadać daną licencję. Jeśli chodzi o licencję USPA A i BPA A, różnią się między sobą. BPA wpadło na pomysł, że trzeba jak najszybciej usamodzielnić skoczka, żeby odpowiedzialność zdjąć z instruktorów, a potem on sobie kolekcjonuje kolejne uprawnienia, które są dopisywane, są wklejane przy pomocy naklejek i aż do licencji B. Na poziomie licencji B licencja USPA i BPA się wyrównują. Wiadomo, że skoczek nie wymaga zewnętrznego nadzoru. Skoczek może bawić się z innymi skoczkami, bo się nauczył tego podczas kursu USPA do licencji A, a podczas kursu BPA nauczył się tego w trakcie szkolenia FS1 do licencji B. Polska jest zawsze wyjątkowa i Polska stworzyła dokument, który jest świadectwem kwalifikacji skoczka spadochronowego i przez długi czas było to tylko świadectwo kwalifikacji. Obecnie ma ono pewną gradację, jest to ŚKB, ŚKC i ŚKD. Natomiast w żadnym z elementów tych szkoleń do ŚK, do świadectwa kwalifikacji, nie ma nic związanego z lataniem z innymi skoczkami. Do czego więc to prowadzi? Mamy na strefie zrzutu nie tylko zagranicznej, ale polskiej, kogoś, kto bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie. Nie jest problemem pod tym kątem, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, nie jest problemem dla instruktorów, ale nie wie o tym, w jaki sposób bezpiecznie wykonywać formację, w jaki sposób bezpiecznie rozejść się z tej formacji i nawet nie wie, że próbując skakać z innymi osobami bez tej wiedzy, stanowi zagrożenie dla innych uczestników skoków. Na przykład poprzez nieumiejętne przemieszczanie się w powietrzu może doprowadzić do kolizji z innymi uczestnikami. Co więc może zrobić operator, który znajduje skoczka, który ma ŚK? Moim zdaniem szef instruktorów powinien w tym momencie sprawdzić książkę skoków i zobaczyć, czy ten skoczek ma doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie formacji. Ale tutaj pojawia się kolejny problem, dlatego że na małych aeroklubach skoczkowie, którzy skaczą sobie na ŚK, bawią się w budowanie formacji i to są formacje typu RUJ. Tam zasad bezpieczeństwa nie ma, oni po prostu im się udaje przeżyć, skaczą z małego samolotu, więc dla innych uczestników ruchu powietrznego nie są zagrożeniem, a w przypadku dużych samolotów, gdzie coś tam próbują zrobić, stanowią oni zagrożenie. Wydaje mi się, że rozwiązaniem, które byłoby dobre zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, byłoby wprowadzenie dodatkowych uprawnień związanych z dopuszczeniem do tego, aby mogli oni wykonywać skoki grupowe. Kiedyś coś takiego było, że trzeba było mieć uprawnienie w książce skoków wpisane, że można wykonywać skoki grupowe z innymi skoczkami. Można by to odświeżyć i proponowałbym, żeby zrobić to na zasadzie, która już jest przetarta, czyli na przykład minimum 5 coachowanych skoków według programu USPA. Sam osobiście nie jestem zwolennikiem FS1, w którym angażuje się 3 doświadczonych skoczków albo 3 coachów, aby latali wokół ofiary, która ma akurat złapać kolejny sticker do swojej licencji. Uważam, że lepiej by było ten potencjał, który jest finansowy, zaangażowany w szkolenie, rozłożyć na więcej skoków coachowanych z jednym coachem, który by nauczył moim zdaniem w tym momencie więcej. Tak czy inaczej, potrzebne jest to, aby skoczkowie mieli przedstawione zasady bezpieczeństwa, zrozumienie tego, w jaki sposób zrobić bezpieczne rozejście, na jakiej wysokości, jak to powinno wyglądać. Jeżeli to wszystko podczas skoków coachowanych zostało sprawdzone i udowodnione, to w tym momencie powinien być taki zrobiony wpis w książce skoków. I tutaj wydaje mi się znowu, że dobrze by było, żeby to był wpis, który jest wykonany w języku angielskim, tak aby można było przedstawić w książce skoków taki wpis na strefie. W tym momencie, kiedy mamy świadectwo kwalifikacji, które ma w sobie zawartych bardzo wiele elementów, dlatego że szef strefy może wiedzieć, że ten człowiek potrafi sobie układać spadochron i zna się na tym swoim spadochronie, wie, że był uczony spottingu i tego, jak się zachowywać w samolocie, co jest też istotne. Nie został być może nauczony, tak jak w USPA, latania na czaszy i nie zrobił tyle ćwiczeń, które tam są opisane, aby zrozumieć, jak funkcjonuje jego spadochron. Natomiast ma ćwiczenia, które służą do tego, aby prawidłowo lądował w określonym miejscu. Lądowanie na celność również jest zaliczonym elementem do świadectwa kwalifikacji. Także brakującym elementem we wszystkich tych B, C i D ŚK jest tylko komponent dotyczący latania z innymi skoczkami, który jest niezwykle istotnym komponentem, kiedy manifest może po prostu nie wiedzieć, że dany skoczek, który już nie jest studentem,
nie może być dopuszczony do tego, żeby latał z innymi ludźmi, dlatego że jest to dla wszystkich niebezpieczne. Warto by nad tym się zastanowić w Polsce, warto by się zastanowić, że nie wszystkie dokumenty mają taki sam stopień standaryzacji, jak te, które właśnie są prezentowane przez Federację Brytyjską i przez Federację Amerykańską. I znowu się okazuje, że próba wymyślenia czegoś po swojemu, próba zrobienia czegoś narodowego, czegoś państwowego, niekoniecznie kończy się tym, co chcielibyśmy, żeby było. To jest znowu cały czas ciągle jest to bubel. Nie sądzę też, żeby ten bubel mógł być naprawiony na poziomie urzędu ministerstwa, czy jakiejkolwiek komórki tego ministerstwa, dlatego że bezwładność decyzyjna tego organu jest zbyt duża. Lepiej zrobić to, żeby łatwo przygotować nakładkę, to żeby chociażby nawet bez uwzględnienia tego w programie szkolenia, bo jeżeli już ktoś ma to EŚK, no to jest też problem, bo jeżeli ma EŚK, to w świetle polskich przepisów wypada z programu szkolenia, już nie jest uczniem, tylko zaczyna być usługobiorcą transportowym, ale można by się zastanowić, czy nie zrobić tego jako opisanych ćwiczeń, które powinny być wykonane, wymienić się o tych strefach i nie będzie z tym problemu. Dodam jeszcze, że wiem o tym, że na większości dużych stref polskich działają Safety and Training Advisorzy USPA, którzy doskonale mogą pomóc, jeśli chodzi o kwestie programu ćwiczeń, które są potrzebne do tego, żeby można było bezpiecznie wykonywać skoki grupowe na początku w płaskich formacjach, ale te same zasady potem się stosuje przy wszystkich innych formacjach. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam skoczków kanału Skydive Atmosfera, ale również tych, do których dotarł ten materiał, który być może uświadamia dość istotny, moim zdaniem, element bezpieczeństwa, jeśli chodzi o standaryzację dokumentów.